tata jako laureat konkursu chopinowskiego, później wielokrotny juror konkursu. W tym roku też miał być jurorem. Niestety go z nami nie ma. Spotykamy się tutaj dzisiaj, rozmawiamy w przestrzeni, którą przez ostatnie pół roku przygotowywaliśmy. Jest to odwzorowanie pracowni taty. Zbiór pamiątek, listów, telegramów, zdjęć, jakichś tam nagród i jego osobistych takich różnych artefaktów, które moim zdaniem było warto pokazać po prostu. Bardzo fajny wywiad taty po konkursie przez Zerwę z nałogiem. Mam ja teraz za tą chwilę chełpliwej szczerości. Który to jest rok? 55? Nie. 70, 21-12. 70. Staraliśmy się przy okazji tej wystawy pokazać troszkę tą drogę taty przedkonkursową, w trakcie konkursu i pokonkursową. Więc ona w sposób naturalny nawiązuje do tego wydarzenia, które ma miejsce obecnie. Są telegramy, które są pomiędzy etapami konkursowymi. Z przejścia pierwszego, drugiego. SMS-y tamtych lat, tak zwane. Jasiek zaczął komentować Formułę 1, bo jest dziennikarzem sportowym. I to Jasiek komentuje. Tylko, że z dźwięku, Jasiek to komentuje, ale Jasiek, to po prostu zawsze będą sport i zawsze to leciało, tak. Cały ten proces zbierania materiałów był niezwykle trudny. Tata miał taką osobowość, taki charakter, nie zbierał tych pamiątek, ale też po śmierci babci, która odeszła w sierpniu, natrafiłem na pudełko. Na to pudełko, którego szukałem cały czas, bo miałem w pewnym momencie taką wątpliwość, co ja tu pokażę, ale okazało się, że babcia przez te lata, szczególnie właśnie młodzieńcza, zbierała wszystko. I na przykład jest taki kalendarz, który babcia prowadziła, gdzie są zapiski z każdego występu taty i można na bieżąco prześledzić te emocje babci, która wpisuje, że grał, że przyszedł dalej. To jest kilka takich zdjęć, które są. To jest... Patrzy i nie wierzy. Nie, bardzo ładna. Bardzo piękna robota, gratuluję. Jestem niezwykle wzruszony tym dniem, tym wieczorem. Dzień jest szczególny. Oprócz tego, że jest inauguracja konkursu chopinowskiego, to są dzisiaj urodziny taty. Pierwsze urodziny bez taty. Ale dzięki Państwu ta wystawa jest żywa, a ponieważ wystawa jest o moim tacie, to można powiedzieć, że tata po prostu dzisiaj z nami jest. To Janusz nas dzisiaj gości u siebie, ponieważ ta przestrzeń, którą stworzyliśmy, to jest jego prywatna przestrzeń, czyli tam są jego przedmioty, fotel, na którym siedział, fortepian, na którym grał, czyli takie artefakty z jego życia. W związku z tym bardziej będzie to prawdopodobnie bliższe naszemu sercu, jeżeli już się tam znajdziemy. I chociaż odrobinę postaramy się wyciszyć i pomyśleć o nim. Tata był osobą zawsze bardzo naturalną. Miał niezwykle łagodną osobowość. Był bardzo ciepły, był bardzo dobrym człowiekiem. Zawsze lekko melancholijny. Taki lekko jednak zamknięty często w sobie. Mi się wydaje, że część emocji zawsze zachowywał dla siebie i poprzez granie, poprzez fortepian dzielił się tym z nami. Tutaj to mi tak naprawdę bardzo to pomaga, ta jego obecność. Bo jakoś czuję, że właśnie, że z nami jest. Może tak jest.